od 0 do 200 km na godzinę 6,7 sekundy. Potwór, po prostu potwór. Cześć, Bartek Urban, zapraszam do testu Ferrari SF90 Stradale. A SF90 to nie jest normalny model, bowiem jest to samochód, który łamie wiele granic i barier, i to zarówno tych, których Ferrari starają się unikać, jak napęd naprzód czy napęd hybrydowy, jak i bariera z mocą. SF90 ma 1000 koni. Tak, dobrze słyszycie, 1000 koni, 1 i 3 zera. Szok! Jest to najmocniejsze i najszybsze Ferrari w historii marki. Nic dziwnego więc, że sprint od 0 do 100 km na godzinę trwa 2,4 sekundy. 200 km na godzinę pojawia się po 6,7 sekundy, a 250 robimy w 10,4 sekundy. Rakieta. Ale do osiągów i technologii jeszcze wrócę. Porozmawiajmy chwilę o wyglądzie. Pomimo dość nudnego czarnego lakieru, SF90 wygląda spektakularnie. Od razu widać, że mamy do czynienia z Ferrari, z autem wartym miliony. Karbony, wielkie felgi, dyfuzor, 2 ogromne rury wydechowe zamontowane bardzo wysoko oraz truskawka na torcie. Przeszklony silnik. Ach, zawsze w Ferrari czy Lamborghini lubiłem, jak można podziwiać silnik. Ale nie byłbym sobą, jakbym się do czegoś nie doczepił. Po pierwsze, testowane SF90 miało kilka opcjonalnych karbonów o wartości 39 tysięcy euro, czyli około 183 tysiące złotych. Mówimy tutaj o obudowie bocznych wlotów, tylnym dyfuzorze, progach. Karbonowa jest też obudowa silnika, karbonowa jest też osłona bagażnika oraz mamy karbon na przednich lotkach i nosie. Tego wszystkiego w serii nie dostaniemy w karbonie. Dodatkowo testowany egzemplarz miał felgi oraz wydech od Noviteka. Koszt felg i wydechu to 35 tysięcy. 35 tysięcy euro oczywiście, czyli około 170 tysięcy złotych za same felgi i wydech. Element, którego też nie rozumiem, to ten koń, któremu wystaje głowa ponad klapę. Nie wiem dlaczego nie mógł być o te 5 cm niżej, przecież w ten sposób auto pewnie pogarsza swoją aerodynamikę o jakieś 0,0000001%. Wcześniej pewnie zwróciliście też uwagę na dość dziwny kluczyk w kształcie pudełka po zapałkach. Takie kluczyki mają obecnie Ferrari, a klient może dodatkowo zamówić pokrowiec czy tam takie opakowanie na ten klucz. A i jeszcze wracając do wyglądu, to w SF90 jest też dostępny pakiet Assetto Fiorano, który m.in. dodaje dziwne malowanie maski, przez co auto wygląda, jakby miało narysowaną wielką kotwicę na masce. Cieszę się, że egzemplarz, który testuję, nie miał tej kotwicy, bo nie wygląda ona moim zdaniem zbyt dobrze. Warto też dodać, że SF90 wygląda tak dobrze, bo ma świetne wymiary. Ma 4710 mm długości, 1972 mm szerokości oraz tylko 1186 mm wysokości. A jak jesteśmy przy tylko wartościach, to bagażnik ma tylko 74 litry. To tylko o 6 litrów więcej niż bak paliwa, który ma 68 litrów. No i to jest jedna z największych wad SF90, bo do takiego małego schowka nie da się włożyć nawet jednej torby kabinówki. Tu trzeba się pakować w worki czy siatki, a i to na jakiś wyjazd jest wyzwaniem. Ja wiem, że jest to auto sportowe, torowe, no ale tutaj nawet 2 kasków nie zmieścimy. Pod maską, w sensie w bagażniku, znajdziemy też tabliczkę znamionową z numerem seryjnym i każdą doklikaną opcją oraz mamy małą szybkę pokazującą część instalacji elektrycznej od hybrydy, a cały system nazywa się Race E. Dobra, to pora wskoczyć do kabiny. Oczywiście jest to auto dwuosobowe, a w testowanym samochodzie były opcjonalne karbonowe fotele sportowe, które kosztują 8600 euro, plus do tego trzeba dokupić regulację wysokości fotela, która kosztuje dodatkowe 2140 euro. Czyli razem za fotel z regulacją trzeba zapłacić 10 700 euro, czyli około 50 tysięcy złotych za 2 fotele. W zamian za te 50 tysięcy złotych dostajemy fenomenalnie wyglądające stołki, które są średnio wygodne, nie mają wentylacji i łatwo się karbon obija o klamrę od pasów. Swoją drogą, klamra powinna mieć jakieś miejsce, żeby ją odłożyć, bo tak, zobaczcie, fotel już ma obity karbon przez klamrę. Zresztą, ja wysiadając też uderzyłem klamrą o karbon z tyłu. I ten karbon z tyłu to też jest opcja, której nie polecam. Jak odsuniemy fotel maksymalnie do tyłu, to uderzymy fotelem o tą półkę karbonową, więc myślę, że to kwestia czasu, aż coś tutaj pęknie. Zresztą, foteli sportowych też nie polecam. Komfortowe są znacznie wygodniejsze. W tych po pół godziny miałem już dość.
W ogóle sama procedura wsiadania i wsiadania do tego auta jest super niewygodna i naprawdę trzeba się nagimnastykować, żeby wsiąść i przy tym butami nie pobijać wszystkiego w koło. Ale pozycja za kierownicą jest świetna i sama deska też robi wrażenie. To znaczy robi wrażenie, dopóki się jej nie odpali, ale o tym za chwilę. Sprawdźmy najpierw, czy Ferrari skrzypi w środku, jak przystało na włoską robotę. No i tu się bardzo miło zdziwiłem. Niemal nic nie skrzypi, spasowanie jest bardzo dobre, a jakość materiałów świetna. Czasem podczas jazdy coś tam lekko zaskrzypi, ale ogólnie jest bardzo dobrze. Co ciekawe, też w kabinie jest parę schowków, co wcale nie jest takie oczywiste w takim aucie. No dobra, to odpalmy tą deskę i pokażę Wam, co mi się nie podoba. Jak widzicie, po odpaleniu nagle pojawiają się przyciski, które w znacznej mierze są tylko dotykowe. I niestety ten dotyk działa no tak średnio. Raz działa, raz nie. Czasami trzeba 2 razy kliknąć. Nawet odpalenie jest za pomocą przycisku dotykowego, co w połączeniu z napędem hybrydowym powoduje, że w ogóle nie wiemy, czy auto jest odpalone, czy nie. Ja się na przykład raz na tym złapałem, bo byłem pewny, że auto jest odpalone, a tu był dopiero zapłon. Zwłaszcza, że klikając raz jest zapłon, a jak przytrzymamy lub 2 razy klikniemy, to dopiero wtedy auto się odpala. Cyfrowe przyciski są też od temperatury, z tym, że klikamy tutaj po prawej stronie, a wyświetlacz z daną temperaturą mamy na cyfrowych zegarach, co jest jeszcze bardziej zagmatwane i moim zdaniem przesadzone. Cyfrowe zegary są momentami też przesadzone, ale z racji, że nie mamy dużego ekranu na środku, to tutaj muszą znaleźć się wszystkie informacje. Mamy kilka motywów i dużo widoków po boku, dzieje się tutaj naprawdę dużo, ale wszystko działa no w miarę nieźle. Tak jak mówiłem, tutaj nie ma dużego ekranu na środku i chwała za to, ale jest za to coś innego. Malutki ekran, który podobno jest dla pasażera. Pasażer na przykład może monitorować prędkość, z jaką jedzie kierowca, który siedzi tuż obok i ma przecież prędkość wyświetlaną na ogromnym ekranie. To samo z nawigacją. Można tutaj włączyć malutką, kompletnie nieczytelną nawigację. Zupełnie nie wiem, po co jest ten ekran. Można też podobno sparować drugi telefon przez Bluetooth, chociaż też nie wiem po co. Pasażer raczej nie jest zajęty trzymaniem kierownicy, więc może odebrać klasycznie telefon. Dziwny bajer. Dziwne są też kierunkowskazy w formie przycisków na górze kierownicy. No do tego trzeba się przyzwyczaić. Jak pewnie zwróciliście uwagę, w kabinie jest pełno karbonu, mamy pasy pod kolor foteli, czy wyszytego konia na zagłówkach i tak dalej. Oczywiście to wszystko kosztuje i to dużo. Bardzo dużo. Pasy w kolorze to około 3600 zł. Symbol konia wyhaftowany na fotelach to około 3700 zł. Karbonowy tunel na środku to około 16 000 zł. Ogólnie dodatki stylistyczne we wnętrzu tego egzemplarza to 28 000 euro, czyli około 131 000 zł. Ale żeby było śmieszniej, to w podstawie SF90 nie mamy nawet przednich czujników parkowania oraz kamery cofania. Te dwa obowiązkowe bajery kosztują 16 800 zł. Ferrari. Dobra, to pora na to, co tygryski lubią najbardziej. Otwieramy maskę, tą maskę z tyłu. W sumie to szybę z tyłu, bo silnik jest ukryty pod szybą. Jeden z 4 silników. Pod szybą widzimy główny silnik spalinowy, który ma 4 litry, 2 turbiny i jest w układzie V8. Silnik spalinowy generuje 780 koni oraz 800 Nm. Do niego mamy jeden silnik elektryczny z tyłu oraz 2 silniki elektryczne z przodu, po jednym na koło. Razem cały układ ma 1000 koni. Tak, 1000 koni. Szok. Tak brzmi auto, jak odpali na hybrydzie. Cichutko i aż dziwnie, patrząc na wygląd tego auta. Pora więc przełączyć tryb performance, gdzie budzi się od razu silnik V8. I to jak się budzi. Poezja. W cold starcie naprawdę brzmi bardzo, ale to bardzo głośno, ale po chwili oczywiście jest nieco ciszej. A jak się rozgrzeje, to można już straszyć wszystkich w koło.
Piękne, ale przypominam, że nie jest to w pełni seryjne brzmienie. Tutaj gra Nowitek i gra pięknie i bardzo głośno, chociaż muszę powiedzieć, że nie jest to brzmienie, jakie miały wolnossące Ferrari. Turbo niestety psuje nieco dźwięk, ale wciąż brzmi pięknie. No i tak jak było na początku, ma fenomenalne osiągi. 2,4 sekundy z procedury startu oraz 3,5 sekundy bez procedury. Brutal! I co ciekawe, auto ma napęd na 4 koła. Na tył idzie silnik spalinowy, a na przód idą elektryki. I jak jedziemy na samych elektrykach, to mamy wspomniany na początku przód napęd. 1000-konne Ferrari z przednim napędem. Enzo Ferrari, jakby usłyszał taki slogan, to by się w grobie przewrócił. Oczywiście, to małe oszustwo, bo przód napęd ma maksymalnie 200 koni. Dopiero całość układu ma 1000 koni i jest super brutalny. W aucie czuć, że tylny napęd jest tym wiodącym i po prostu przód napęd nie wyrabia. W ustawieniach kwalifikacyjnych, czyli tych super torowych, jest mega narwane i wręcz ciężko je ogarnąć. Oczywiście można wyłączyć wszystkie systemy, ale do tego trzeba mieć już nie lada umiejętności. Myślałem, że napęd 4x4 pomaga, a tak naprawdę wydaje mi się, że aż przeszkadza, bo nie wiadomo czego się spodziewać. To jest dzikus, czyli tak jak przystało na Ferrari. Podoba mi się. No i jak to brzmi? Ale w serii jest znacznie ciszej. Niestety, ale tak jak mówiłem, wolnossące starsze Ferrari brzmią dużo lepiej. Ale nie są tak szybkie. Elastyczność i reakcja na gaz jest niesamowita, nieziemska, a przyspieszenie wbija w fotel, aż się robi niedobrze. I tutaj poza mocą 1000 koni, duża też zasługa skrzyni. Jest przefantastycznie szybka. Naprawdę brzytwa. W ogóle w SF90 jest bardzo ciekawa skrzynia biegów, która na przykład nie ma mechanicznego biegu wstecznego. Otóż, żeby zredukować masę o 7 kg, to za napęd do tyłu odpowiada jeden z silników elektrycznych. No i teraz pewnie macie w głowie to samo pytanie, które ja miałem. Co się stanie, jak się rozładuje w pełni bateria? No właśnie, wtedy auto nie będzie miało wstecznego. Poważnie, podobno wtedy trzeba włączyć tryb ładowania baterii z silnika i po dosłownie 5 sekundach ponownie mamy wsteczny. Sytuacja podobno mocno teoretyczna, ale gdyby tak się stało, to właśnie właściciel ma zrobić. Swoją drogą, baterie w SF90 mają pojemność 7,9 kWh i starczają one na około 25 km zasięgu tylko na prądzie. Bo przypominam, SF90 to hybryda typu plug-in. Auto może też pędzić z prędkością 135 km na godzinę na samym prądzie. Po każdej jeździe SF90 pokazuje nam na ekranie statystyki od początku naszej jazdy i tutaj ładnie widać, kiedy i na jakim trybie się jeździło. Egzemplarz, który testuję, ma przebieg 1000 km i jak widzicie, na prądzie w tym czasie zrobił 17% dystansu. Co ciekawe, ten egzemplarz nigdy, ale to nigdy nie był podłączony do prądu. Jest on używany, jak podobno większość plug-in hybrid w Polsce, czyli nie jest podłączany do prądu. System Ferrari jednak nie powinien pozwolić na pełne rozładowanie akumulatora i zawsze parę tych procent jest. A jak się kończy, to sam sobie doładowuje z silnika spalinowego. Jeśli chcecie jednak doładować wasze Ferrari, to na drzwiach macie dwa przyciski. Jeden od prądu, a drugi od paliwa. I co ciekawe, da się otworzyć oba jeden za drugim, co w większości hybryd typu plug-in nie jest możliwe. A tutaj się da. A i taka ciekawostka, w tym egzemplarzu zdarzał się już problem z brakiem możliwości otworzenia wlewu od tankowania. Na szczęście jest ukryta linka od manualnego otworzenia. Jeśli interesuje Was spalanie, to zapraszam do matematyki. Bak ma 68 litrów i to starczy na jakieś 150 km jazdy po mieście. Ach, te hybrydy są takie oszczędne. Oczywiście, jak będziemy często ładować auto i jeździć ciągle w trybie hybrydowym, to zasięg podwaja się, a nawet i potraja, jak wpadamy na trasę. Ale przecież nikt nie kupuje tego auta, które ma 1000 koni, żeby ćwiczyć eco-driving. Aha, i te 150 km jazdy w mieście, to oczywiście nie była spokojna jazda.
też niech nikt nie kupuje, jak chce, żeby było komfortowo. Jest twardo i ma być twardo. Zresztą to widać na filmie, jak podczas jazdy obraz skacze jak szalony, a drogi naprawdę były równe. Niestety, ale żeby auto się dobrze prowadziło, no to musi być twarde. W ogóle ten egzemplarz ma opcjonalne zawieszenie pneumatyczne przednie z możliwością podnoszenia, które kosztuje 22 800 zł. Przydaje się, bo auto jest bardzo niskie. To jeszcze przed ceną dodam, tylko że hamulce są karbonowo-ceramiczne. Przy zwykłej jeździe sprawdzają się bardzo dobrze, a jak się spisują na torze, no tego jeszcze nie wiem. Jeszcze, ale niedługo Wy możecie się przekonać. Otóż ten samochód za parę tygodni jedzie na Nürburgring i relacje z tej wyprawy będziecie mogli śledzić na Instagramie właściciela, Waldimare. Polecam, bo Waldek ma bardzo ciekawe poczucie humoru, no które muszę przyznać jest dość wyszukane. Tutaj mała próbka jego możliwości. Wiecie kto to? Bartek Urban z Autowizji. A co nagrywa? Jakieś hybrydowe gów. No, jeśli myślicie, że Ferrari to gów, to macie rację, bo już pierwsza awaria i się nie otwiera. Dobra, to pora porozmawiać o pieniądzach. Bazowe, podstawowe Ferrari SF90 Stradale kosztuje 511 822 euro. W tej cenie dostajecie wyposażenie, które teraz widzicie na ekranie. Ale tak jak mówiłem podczas testu, w podstawowej cenie niemal 2,5 miliona złotych nie mamy na przykład czujników parkowania czy kamery cofania. No i nie mamy karbonów, lepszego audio, konia na fotelu i tym podobnych. I jak sobie doklikamy auto, tak jak ten egzemplarz, to dodatki będą kosztowały 102 000 euro, czyli około 480 000 złotych. A całe auto łącznie będzie kosztowało 614 000 euro, czyli 2 885 000 złotych. A nie, przepraszam, jeszcze trzeba doliczyć 35 000 euro za koła i wydech, więc razem 650 000 euro, czyli 3 miliony złotych. Kurs euro przyjąłem 4 zł i 70 groszy. Tanio nie jest, ale nie sądzę, że ktokolwiek z Was myślał, że będzie tanio. Ferrari SF90 Stradale to najmocniejsze i najszybsze Ferrari w historii, a jego starsi kuzyni to takie ikony jak LaFerrari, Enzo, F50 czy F40. Technologicznie wszystkie te wymienione samochody łącznie nie są tak skomplikowane i tak nafaszerowane elektroniką jak SF90, ale takie już dzisiaj mamy czasy. SF90 jest moim zdaniem momentami aż przesadzone, bo spokojnie można by zrezygnować z części dotykowych przycisków czy z tego drugiego ekranu, a auto wtedy byłoby jeszcze cudowniejsze. Tak samo nie do końca czuję, po co jest tutaj ta cała hybryda. Bez niej auto pewnie byłoby lżejsze i jeszcze zwinniejsze na torze. I pewnie nieco łatwiejsze w prowadzeniu, bo podobno, wyłączając wszystkie systemy wspomagania, auto jest wręcz nie do opanowania. Tutaj nieco zapomniano o tym, że to auto ma być prowadzone przez kierowcę, a nie kierowca ma być prowadzony przez auto, czytaj przez komputer. Choć z drugiej strony, bez tej kosmicznej technologii i silników elektrycznych pewnie ciężko byłoby wykrzesać 1000 koni z V8. A w tym aucie chodzi o osiągi, bo te zwalają z nóg. Podobnie jak cena. Cześć! Teraz ja Twój normalny dzień, zawsze black and white.